Panie i panowie, pragnę państwa powitać na naszej arenie bitwy na glicze. To, co się tutaj wydarzy, przejdzie do historii, ale pozwólcie, że się przedstawię. Nazywają mnie Glitchmistrz, bo przez lata polowałem na błędy, bugi oraz glicze i mówię do was nie poruszając ustami, bo mi się zgliczowały. Dzisiaj w szranki stanie dwóch zawodników. Po mojej prawej stronie czarnoskóry haker współczesnego San Francisco, fryzjer kodu i władca parkouru, następca Aidena Pierce'a. Po mojej drugiej prawej stronie nie mniej czarnoskóry gangster z dawnego New Bordeaux, ogromca włoskiej mafii, fetyszysta noża Rambo. Już widzimy, jak rozgrzewają się do walki, nokautując losowych przechodniów. Oto bohaterowie dwóch największych miejskich sandboxów tego roku, Watch Dogs 2 oraz Mafii 3. A do tego czarnoskórzy pięściarze, którzy zawsze stanowili trzon bokserskiej elity, więc możemy spodziewać się pięknego pojedynku na glicze, błędy, śmieszne efekty fizyczne, pocieszne ragdole i inne głupoty. A zatem, bez zbędnej zwłoki, oto Marcus Holloway kontra Lincoln Clay! Zaczynajcie! Zawodnicy taksują się spojrzeniami, obserwują swoje ruchy. Marcus wsiada na motocykl i twarzą rzuca latarnię w przeciwnika, a potem dziwacznie ląduje motocyklem na furgonetce. Lincoln w odpowiedzi przejmuje jakiś szemrany interes, a w tle widzimy, jak zwykła stłuczka kończy się czyjąś śmiercią w płomieniach. Po tych dwóch ciosach zawodnicy odsunęli się od siebie i rozważają, co dalej. Chyba pójdą w klasykę. Tak! Lincoln wysiada z samochodu teleportem. Marcus nie pozostaje mu dłużny i robi to samo, zsiadając z motocykla, ale na większą odległość. I kolejny klasyczny cios Marcusa, koleś idący w miejscu na krzesełku w kawiarni. Lincoln odpowiada typem próbującym twarzą wejść w przyczepę kempingową, ale ze strony Marcusa przychodzi szybka kontra, pies biegnący w miejscu. Lincoln nie może odpowiedzieć, bo w Mafii 3 nie ma psów. A Marcus idzie za ciosem i dorzuca gliniarza, który podczas eskorty podejrzanego zawisł w powietrzu i nie może się uwolnić. Co za seria ciosów! Lincoln chyba już widzi, że z tym zawodnikiem nie pójdzie mu tak łatwo. Patrz, psy mają już swoją historię, parę lat temu wystawiły bardzo solidnego gliczarza do walki. Co robi Lincoln? Nokautuje i pakuje przechodniów do budki telefonicznej. To chyba przygotowanie do czegoś, co Clay wykorzysta w finale walki. Marcus tymczasem wykonuje malowniczy rzut motocyklem, ale czy to w ogóle jest glitch? Sędziowie kiwają głowami, nie są zachwyceni. Holloway będzie musiał się teraz pilnować. Wyprowadza cios drgającym płotkiem. Słaby ten cios. Chyba Marcusa wyczerpały zbyt szybkie ataki. Lincoln ze spokojem wyprowadza kontrę drgającym ragdolem w drzwiach. A następnie pokazuje idiotyczne odbicia w lustrach, które odświeżają się tylko co kilka sekund. To jest prawdziwa bomba, aż słychać jak chrupią kości. Od tego biegający piesek Marcusa się zragdolował i wygląda teraz głupio. Czyżby te lustra wprowadziły walkę w fazę błędów graficznych? Tak! Marcus wyciąga z rękawa migoczącą teksturę. Robi sobie z nią selfie, pokazuje ją z bliska. Ale Lincoln nie zamierza tego znosić. Załadował mapę bez załadowania tekstur. Na migotanie też ma odpowiedź. Migoczącą motorówkę. I jeszcze dorzuca chmury radiatorowe. Marcus zatacza się, cofa. Chyba nie do końca się rozgrzał, rozciąga mięśnie nogi stojąc na tonącej ciężarówce. W odpowiedzi Lincoln ginie, zatacza się na biurko i bezsensownie przetacza po nim. Marcus zamachuje się najgłupszym gliniarzem w historii, takim co to rzuca się na przestępcę szczupakiem. Chybia, dostaje strzał w głowę i nagrodę Darwina ma chyba w kieszeni. Sędzia rozdziela splątanych zawodników. Następuje wznowienie walki. Marcus znowu sięga po klasykę. Nagle znika stojącą na tarasie osobę na oczach wszystkich. To tak zwany manewr Copperfielda. Lincoln podnosi stawkę i znika samochód. Koniec pierwszej rundy. Zawodnicy schodzą z ringu. To chwila wytchnienia dla Marcusa, moment odpoczynku dla Lincolna, a dla nas przerwa na reklamę. Ciągle ścigają i zabijają cię gliniarze? Masz już tego dosyć? Poznaj Marcusa Hollowaya. Gliniarze go nienawidzą. Zapakował swój samochód do podnośnika i gliny nie wiedzą, co zrobić. Zobacz memy. Witam Państwa z powrotem i natychmiast wracamy na ring, bo zawodnicy już zaczynają. Lincoln nadal upycha ragdole do budki telefonicznej. Jak to się skończy? Marcus tymczasem wykonuje swój klasyczny manewr z samochodem na podnośniku. Widzę nowy element tego manewru. Śmieszny ragdoll, który wychodzi mu bokiem. Lincoln wyciąga spluwę, zrzuca skrzynkę, ale niestety skrzynka chybiła.
O, nagle eksploduje drzazgami, zabijając delikwenta obok. Cóż za zaskakująca ofensywa. Markus hakuje samochód i spada z niego śmiesznym ragdolem, a potem wsiada na motocykl. To chyba jeszcze jeden slapstickowy cios. Tak, zeskakuje z niego histerycznie wierzgając. Ach, ten Markus. Lincoln zamarł. Co się dzieje? Dlaczego nic nie robi? Już widzę. Bardzo ładne stanie kątowe, piękna forma. Markus wsiada do samochodu. Czyżby zamierzał atakować fizyką pojazdów? Tak! Robi piruet na zderzaku. I co to? Czyżbym widział bonus? Tajemnicze kończyny wystające spod samochodu? Sędziowie na pewno doliczą punkty za ten dodatkowy element zaskoczenia. Lincoln w odpowiedzi wykonuje wślizg samochodem pod ciężarówkę. Ale Markus jest w swoim żywiole. Hakuje fizykę lotu swojego pojazdu tak, aby ten na pewno nie wylądował na dachu. A potem parkuje bardzo dużą ciężarówkę na zderzaku! Clay jest zdruzgotany, gubi się, atakuje jakiegoś typa, ale nie synchronizuje swojego ataku z jego ruchami. Typ upada z opóźnieniem. Markus pokazuje błędy w geometrii mapy, zagląda w szparę pod przybudówkę na dachu. Lincoln prezentuje niematerialny tył paki samochodu. Przenika go. I oto Holloway rozpoczyna klasyczny numer Ubisoftowy. Widziałem już, jak w 2012 roku wykonywał go zawodnik tej samej drużyny, Jason Brody z Far Cry 3. Strzelanina z nagiej broni. Piękne, czyste wykonanie. Ale Markus musi uważać, bo błędy NPC-ów to mocna strona Claya. Co za walka! Znowu klasyczna akcja, czyli koleś, który ma na wszystko wywalone. Zobaczcie, jak kroczy spokojnie pośród strzelaniny, ignorując ją. Jakieś żałosne kule świszczące mu koło ucha nie mogą zaburzyć jego spokoju, równowagi. Wspaniałe wykonanie tak zwanego stoickiego NPC-a. Do tego Lincoln walczy z policją, przyzywa innych gangsterów na pomoc, dochodzi do starcia, a kiedy bohater ginie, policja i gangsterzy rozchodzą się w pokoju. Lincoln nie zaprzestaje ofensywy, jakby wstąpiły w niego nowe siły. Zabija stojącego obok informatora, ale on nadal żyje! Proszę państwa, on nadal żyje! Zabija go jeszcze raz! I nic! Jeszcze! I jeszcze! Markus jest w defensywie, ucieka przed policją, wsiada do samochodu, ale w tych emocjach nie potrafi przesiąść się z miejsca pasażera na miejsce kierowcy. Wsiada znowu i nadal mu nie wychodzi. A Lincoln dalej masakruje tamtego NPC-a, dziurawi go jak sito, podpala! Markus przebiega na drugą stronę samochodu i wreszcie udaje mu się wsiąść. Co za brutalna walka! To już nie jest boks, to jest krwawa, uliczna bijatyka, czysta masakra! I Gong ratuje Hollowaya przed nokautem. Czuję, że wszystko rozstrzygnie się w trzeciej rundzie. Co za wspaniałe widowisko, proszę państwa! Wkurzają cię uciekające NPC? Brakuje ci kul, aby wszystkich wystrzelać? Wydrukuj sobie w 3D granatnik i patrz, jak całe grupki fruwają w powietrzu, hehe! Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką lub porozumieć z lokalnym prawnikiem. Strzelanie do ludzi z granatnika może być w niektórych regionach surowo karane. Producent nie bierze odpowiedzialności za zgony spowodowane przez trafienia z bliska w niewidzialne ściany. Drodzy Państwo, wracamy na ring, bo już zaczyna się trzecia runda glitch walki roku. Wspaniałego i brutalnego pojedynku między Markusem Hollowayem z Watch Dogs 2 a Lincolnem Clayem z Mafii 3. Lincoln nadal upycha ragdole do budki telefonicznej. Cokolwiek szykuje, oby zdążył to wykorzystać. Niepisaną tradycją jest zaczynanie trzeciej rundy od tak zwanego glitcha reprodukowalnego, czyli czegoś, co każdy z zawodników jest w stanie w każdej chwili powtórzyć, odtworzyć. Czy i tym razem tak będzie? Chyba tak, bo widzimy, że Clay zamierza wykorzystać swoje ragdole jeszcze do czegoś innego. Układa je w półciężarówce. Niczym sztukmistrz na początku sztuczki prezentuje, że są ruchome, a teraz daje im więcej czasu. Stężały. Nie może już użyć pojazdu, bo ragdole zablokowały swoją fizykę. Oto stężenie pośmiertne ragdoli. Ale to nie koniec. Układa ragdoll na masce, zostawia go na chwilę, wisi i do tego można rozbić o niego samochód. Jest tak sztywny. Wspaniały glitch reprodukowalny. Tymczasem Markus robi sobie selfie przy znikającej ścianie. Pokazuje nicość wnętrza budynku. Ale to chyba tylko wstęp do czegoś. Ma coś więcej w zanadrzu. Podjeżdża motocyklem do rogu budynku, próbuje wsiąść na stojący w pionie jednoślad i... jest w ścianie budynku! Czy to powtórzy? Tak! To jest glitch reprodukowalny. Robi to jeszcze raz. Może nawet strzelać do gliniarzy za ścianą, a oni go nie widzą. O, i do tego jeszcze zdobył trofeum za ucieczkę 5-gwiazdkowemu pościgowi. Co za potężny atak! Odpowiedź Lincolna jest słabiutka. Wchodzi w kąt, spada pod mapę i ginie. Chyba rozciął mu się łuk brwiowy. Chwila na szybki bandaż i wraca do walki. Holloway ustawia autobus przy palmach i pozwala w niego wjechać tramwajowi. Palmy są mocniejsze od stalowych potworów i jeszcze jeden cios pada z ręki Markusa. Samochód wbity w tramwaj. Ale Lincoln ma dosyć.
Unosi rękę, jakby chciał powiedzieć: wystarczy. I nagle noc zamienia się w dzień. Czyżby to już był ten czas? Ostateczna przemiana? Ostateczny cios? Tak, znowu widzimy tę budkę telefoniczną. Jest już pełna pragdoli. Proszę państwa, czy państwo to widzą? Te powykręcane ciała, te porozciągane, przewrotne twory. Co tu się dzieje? Co tu się dzisiaj wydarza, drodzy państwo? Zablokowany przez autobus tramwaj Markusa nie wie, co ma robić, gdzie podziać oczy i po prostu się wykoleja. Ale to nie koniec. Lincoln Clay ma jeszcze coś w zanadrzu. Odjeżdża nieco, aby zniknęło kilka ragdoli. Wysadza budkę, jakby rozpakowywał prezent, a w środku... O mój Boże! Proszę spojrzeć, to nie jest zwyczajny glitch. To jest sztuka. Markus chwieje się na miękkich nogach, a Lincoln wykonuje coup de grâce, wywalając całą aplikację gry. I to na konsoli. Knockout! Tak! Mamy knockout i zwycięzcę! Wygrywa Mafia 3! Tak! Mafia 3 jest bardziej popsutą grą od Watch Dogs 2. NPC Markusa tańczą szyderczo. Lincoln Clay ginie, unosząc pięść w geście zwycięstwa. A ja dziękuję państwu za uwagę i za wspólne doświadczanie tego wspaniałego widowiska. Game on! Is everyone okay? Oh man, keep it together. What is this? Okay, now let me see.